Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Już oczywiście wyłączyć muszę jeszcze muzykę, dźwięk, żeby nikt się nie dobijał. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadamy o tym, co tam w Hollywoodzie, panie i panowie. Krótko mówiąc, no wiadomo, czyli będzie o festiwalach. Pomówimy sobie oczywiście o Orłach 2025, bo rozdali w Polsce te nagrody. Będzie kilka chwilę o komiksach jak najbardziej, bo będzie między innymi o serialu Lanterns, będzie o Spider-Manie 4, bo musi rzeczywiście być. Dowiemy się o nowym sezonie Teda Lasso, o nowym filmie Quentina Tarantino. Będzie kilka słów o horrorach, bo jak najbardziej nowe wieści z Krzyku 7, nowe informacje na temat nowego filmu na podstawie Stephena Kinga, czyli Cujo, C-U-J-O. Informacje o tym, jak można zostać inwestorem, czyli tak, zainwestować w filmy Elijah Roffa, no i jeszcze kilka innych rzeczy, między innymi premiery na Kanal Plus na marzec, więc rzeczywiście tych rzeczy będzie dosyć sporo. Łowca witam Cię bardzo serdecznie, fajnie, że jest i Jason Kruger, bardzo mnie to cieszy. Oczywiście dzisiaj jest 16 marca, jutro 17, czyli jutro jest święto Narodowe Irlandii, czyli Dzień Świętego Patryka. Także wszystkiego najlepszego wszystkim Patrykom, wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy świętują. Ja też postanowiłem sobie poświętować, jak to mawiali w killerze, wiesz, w kubku tylko piankę zdjąłem takie czarne, żeby nie wyglądało, więc mam dzisiaj, panie i panowie, 2 kubki. Jeden kubek to jest taki właśnie, ten taki ciemny, a drugi to jest rzeczywiście herbatka jak zawsze, także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dobrze, panie i panowie, nie będziemy przedłużać, zaczynamy. Zaczniemy tak jak zawsze chyba, albo na pewno jak bardzo często, od Amazon Poleca. Co to jest Amazon Poleca? Już wam mówię, to jest rzeczywiście oczywistość, jak mawia kabaret neonówka. Otóż Amazon, no wiadomo, platforma sprzedająca, więc co jakiś czas polecają mi różnego rodzaju fajne rzeczy. A kiedy polecają, no to ja po prostu nic nie mówię, tylko biorę i korzystam i oglądam, bo to rzeczywiście jest fajna sprawa. I ja mam dla was kilka tych propozycji, kilka tych filmów, które możecie obejrzeć. Co jest ważne, każda z tych produkcji, no nie każda, bo jest jeden koncert i akurat on nie ma polskich napisów, czy tam ścieżki dialogowej, ale każdy z tych filmów, jeżeli już jest oczywiście, to jest dostępny, panie i panowie, z polskimi napisami, albo z polskim lektorem, albo z polską wersją dialogową. Różnie to rzeczywiście wygląda, więc zaczniemy od Amazona. Wszystkie są to propozycje, które mogę wam jak najbardziej śmiało polecić i to są rzeczywiście dobre filmy, więc nie będę tutaj robił z siebie nie wiadomo co. Wszystkie to są produkcje, które rzeczywiście warto obejrzeć, a niektóre są w bardzo, bardzo dobrych cenach. I co mamy na dzień dobry, panie i panowie? Na dzień dobry, a zaczniemy jak najbardziej od końca, bo możemy, a czemuż by nie? Proszę bardzo, tutaj się pojawia. Wystarczy, że zeskanujesz ten kod i to już będzie wszystko wiadomo, wszystko rzeczywiście będzie, możesz sobie zeskanować, to ci przeniesie na tę stronę. Metallica SNM, czyli Metallica z orkiestrą, tak, no więc jak najbardziej świetna sprawa. Na DVD można mieć za 171 zł 87 groszy albo na VHS-ie za 9 złociszy, panie i panowie. Więc jak najbardziej trzeba skorzystać. Ważna sprawa, te produkcje, one są, no co tu dużo mówić, panie i panowie, dostępne niekoniecznie bardzo długo. To znaczy tam nie ma akurat zbyt wielu kopii, więc jeżeli chcecie, to jak najbardziej skorzystajcie szybciej, a im szybciej skorzystacie, tym ja będę bardziej zadowolony, ponieważ Amazon mi oczywiście z tego odpali kilka złotych prowizji, więc to mnie bardzo cieszy. Jak mówiłem, wystarczy zeskanować ten kod QR, który tutaj się pojawia, to was przeniesie, no i wszystko rzeczywiście będzie w porządku. Więc to była pierwsza propozycja, jaką dla was miałem. Druga propozycja, proszę bardzo, już tutaj pokazuję. Batman Begins, panie i panowie, 4K Ultra HD plus Blu-ray za 63 zł i 16 groszy. No to rzeczywiście jest świetne, wydaje mi się. Świetna jest to cena, zdecydowanie warto obejrzeć, tym bardziej jak mówię, to akurat jest polski, nie tylko film, ale i polski lektor, tak? Polski lektor, tutaj też napisy są, więc rzeczywiście bardzo warto. I tutaj za 63 zł. Ciekawe, ile mają kopii tego rzeczywiście. No to ciężko sprawdzić. To jest akurat Megalopolo City, czy jak to jest. No można też za 105 zł, ale po co przepłacać? Rzeczywiście nie ma po co przepłacać. Można skorzystać jak najbardziej. I trzecią propozycją, którą mam dla was dzisiaj, jest to film sprzed już ładnych paru lat, aczkolwiek ostatnio nabrał nowego znaczenia, czyli jest to Epidemia z Dustinem Hoffmanem, René Russo i Morganem Freemanem. I słuchajcie, patrzcie na tą cenę.
15 zł i 3 grosze. No to rzeczywiście nie będę mówił nic więcej, bo to chyba rzeczywiście wystarczy tyle do informacji. Można oczywiście kupić na Blu-rayasie za 45 zł i 58 groszy, ale to chyba rzeczywiście nie jest taka produkcja, którą potrzeba mieć w ten sposób. Więc jak najbardziej są to wszystko ceny, które możecie sobie zrobić, sprawdzić. Wystarczy, panie i panowie, tylko i wyłącznie, że zeskanujecie ten kod i już w tym momencie jest to wszystko jak najbardziej udostępnione i do was przeniesie i no wiadomo, tak akurat rzeczywiście tak to mają na Amazonie zrobione, że to wygląda w miarę fajnie i sensownie i ciekawie. Dobra, jeszcze patrzę, co piszecie, bo tutaj komentarze są. Siemka, przybył Adaś od Refa z Galerii Horror. Cześć Adaś, witam cię bardzo serdecznie. Jest tak samo i Dariusz, jest i Jurek, no także pojawił się i Sasik, więc fajnie, że rzeczywiście jesteście, że jest stała ekipa. To mnie akurat rzeczywiście bardzo, bardzo cieszy. Zaczniemy, panie i panowie, od polskich nagród, od Orłów. Tak, Orły 2025 w końcu rozdano. Dawajcie znać. Teoretycznie wszystko jest zrobione super świetnie, to znaczy dźwiękowo, ale no nigdy rzeczywiście nie wiadomo, ale powinno być ok. Orły 2025 rozdane. Dziewczyna z igłą bierze prawie wszystko. Pełna lista laureatów. Proszę bardzo. Już nie będziemy omawiać każdego filmu z osobna, bo to raczej są przedpremierowe filmy, więc ciężko o nich coś powiedzieć, ale zobaczymy, jak to będzie. Anatomia Upadku, no akurat nie jest to film przedpremierowy, ale rzeczywiście to jest produkcja znana. Najlepszy film europejski. Najlepsze odkrycie roku to Maria Zbąska. Najlepsza reżyseria za To nie mój film. Jeżeli nie twój, no to czyj. Dźwięk oczywiście. Johnny Byrne i Tarn Willers za Strefa interesów, też znamy. Filmowy serial fabularny Matki Pingwinów, reżyseria Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc. W ogóle dawajcie mi znać, czy którąś z tych propozycji już widzieliście, już znacie, bo to rzeczywiście niektóre mogą być już jak najbardziej znane widowni. Charakteryzacja, kostiumy, scenografia i montaż. Dziewczyna z igłą. Wszystko w tych 4 kategoriach, więc całkiem rzeczywiście ładnie. Muzyka, również Dziewczyna z igłą. Zdjęcia, również Dziewczyna z igłą. Film dokumentalny to Wanda Rutkiewicz, Ostatnia wyprawa Elizy Kubarskiej. Z tego co pamiętam, on był chyba pokazywany, albo podobna produkcja na TVP, gdzieś mi się tak obiło uszy, ale patrzymy dalej. Już włączamy reklamę, żeby nic nie wjechało. Drugoplanowa rola kobieca Trine Dyrholm za Dziewczynę z igłą. Drugoplanowa rola męska Julian Świeżewski za Białą odwagę. Główna rola męska Filip Pławiak, za Białą odwagę. Główna rola kobieca Vic Carmenzone za Dziewczynę z igłą. Scenariusz Magnus von Horn, Line Lengbeck-Knudsen za Dziewczynę z igłą i reżyseria Magnus von Horn za Dziewczynę z igłą. Najlepszy film to oczywiście Dziewczyna z igłą i to by było tyle. No rzeczywiście, jak widać, Dziewczyna z igłą szaleje. Zgarnęła wszystko, co można było oczywiście zgarnąć. Dużo się na tej gali działo, bo tam i Maciej Sztur w pewnym momencie wszedł na scenę, pojawił się i też były problemy z złączeniem, to znaczy przełączali się pomiędzy TVP a TVP bodajże Kultura i tam Grażyna Torbicka musiała troszeczkę szyć, no niekoniecznie i to rzeczywiście wyszło na dobre, ale powiedzmy, że akurat ona nie jest od tego, ażeby improwizować, tak? Grażyna Torbicka ma ładnie wyglądać i to by było na tyle, jeżeli chodzi o panią Grażynę Torbicką. Bartosz, dobry wieczór, jak najbardziej dobry wieczór. Witam cię bardzo serdecznie, fajnie, że do nas dołączyłeś. Bardzo mnie to cieszy. Ale słuchajcie, dużo się dzieje i zaczniemy od komiksów, panie i panowie, bo akurat komiksy, tak, jest tutaj akurat na tym kanale sporo osób, które lubią sobie obejrzeć dobry komiks, lubią sobie rzeczywiście coś fajnego zobaczyć. Z Freddy kontra Jason do Lanterns. Obsada serialu się powiększa. Podaje nam The Hollywood Reporter. Oczywiście jest to ich artykuł, który jakiś stażysta z Filmwebu przy użyciu Google Translatora przetłumaczył. Jak w zegarku The Hollywood Reporter przychodzi z kolejnym regularnie publikowanym nowym nazwiskiem zasilającym obsadę serialu superbohaterskiego Lanterns. Do Kyla Chandlera i Aarona Piera dołączył właśnie znany z serialu Matlock Jason Ritter. Lanterns powstaje dla HBO w ramach nowego uniwersum DC. Ma być dla HBO? No Maxa powstaje, no ale nieważne. Ma to być serial kryminalny w stylu detektywa, tyle że inspirowany komiksami DC. No oczywiście wiadomo, jak to może wyglądać. Zdaniem dziennikarzy znany z roli Freddy kontra Jason, aktor Jason Ritter wcieli się w powracającą w serialu postać Billego Macona. Jego ojca Williama Macona zagra też z kolei Gareth Dillahunt, którego widzowie mogą kojarzyć z ról w To nie jest kraj dla starych ludzi, czy Gdzie śpiewają raki. Okay.
Do tej pory oprócz Rittera w obsadzie ogłoszono Kyla Chandlera, Arona Piera, Kelly MacDonald, Garretta Dillahunta, Purney, Juggernaut, Nicole Ari Parker, a także Ulricha Thompsona. Serial otrzymał zamówienie na 8 odcinków, które będą składać się na pierwszy sezon. No i zobaczymy oczywiście potem, jak to rzeczywiście będzie. To jest o tyle zaskakujące, ta informacja, że jest to produkcja, która cieszy i intryguje. Otóż, no wiemy, my w tym momencie wiemy oczywiście, że w jedną z głównych ról oczywiście wcielił się Aaron Pierre, który można powiedzieć, chciałbym powiedzieć, że pojawił się niespodziewanie, bo jego rola w filmie Netflixowym Rebel Ridge sprawiła, że wykopał stamtąd innych aktorów, bo on rzeczywiście nie był przewidziany do tego, ale rzeczywiście to pokazuje, że no niekoniecznie wszystko musi być od A do Z. Czasami ostatnio się mówiło zresztą na ten temat, nawet powiedziała Scarlett Johansson, że ostatnimi czasy producenci stwierdzają, że tak, bierzemy tych aktorów, którzy mają dużo obserwujących na Instagramie, czy tam na innym TikToku i tak dalej, i tak dalej. Zresztą dosyć konkretna batalia, że jak to może być w ogóle, to jest głupota, to jest po prostu paranoja. No ale rzeczywiście czasami się zdarzy, że pojawi się jedna rola, jedna dobra rola i nagle jest to coś pięknego. No i rzeczywiście zgadzam się jak najbardziej. Jak Ci się Oscary podobały? Większość filmów było mało ciekawych, pyta Bartosz. Wiesz co, akurat Oscary oglądaliśmy tutaj na żywo, komentowaliśmy. Gala była bardzo nudna, była bardzo słaba. Conan O'Brien nie poradził sobie. Jak dla mnie po prostu jego żarty były à la Karl Strasburger i rzeczywiście były tak przewidywalne, tak nudne, tak siermiężne, że no niespecjalnie było to zainteresowanie. Jeżeli chodzi o wybór filmów, które otrzymało Oscar, to oczywiście Insha 6. Cześć Adalet, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie, że do nas dołączyłaś. Ale zostajemy, Panie i Panowie, w komiksowym świecie, bo teraz słów kilka na temat nowego Spidermana. Wyłącz dźwięk i udostępnij tę kartę, proszę bardzo. Spider-Man 4, Sadie Sink ze Stranger Things w obsadzie. Kogo zagra? Podaje nam Deadline. Jak udało się ustalić serwisowi Deadline, znana z serialu Stranger Things, Sadie Sink wystąpił u boku Toma Hollanda w 4. części cyklu. Na razie nie ujawniono, w kogo miałaby się wcielić. Wiadomo jedynie, że jej rola w filmie będzie znacząca. Proszę bardzo, no zobaczymy. Przypomnij, że na początku lutego pojawiły się pogłoski, jako Sink negocjowała rolę Jean Grey w ekranowym uniwersum Marvela. Deadline nie wyklucza, że mutantka zadebiutuje w MCU właśnie w 4. Spider-Manie. Jednocześnie serwis sugeruje, iż Sink może zagrać inną słynną rodową postać. Chodzi najpewniej o komiksową ukochaną Człowieka Pająka, czyli Mary Jane Watson. Słuchajcie, w jakiej roli byście ją widzieli? Czy bardziej widzielibyście ją jako Mary Jane Watson, czy jednak stwierdzacie, nie, no po prostu niech się pojawia jako Jean Grey i niech zostanie na dłużej. I to nie tylko w jednym uniwersum, no ale wiadomo wtedy, że w 3, bo skoro to Spider-Man, to też byłyby X-Men, no i zapewne też Avengersi, bo to się musi pojawić. 4. Spider-Man debiutuje w kinach 31 lipca 2026. Reżyserem jest Dustin Daniel Cretton. Zdjęcia mają się rozpocząć tuż po tym, jak odtwórca roli tytułowej zakończy pracę nad The Odyssey Chrisa Nolana. Okej. Holland wciela się w Człowieka Pająka, tak dalej. To rzeczywiście nie ma co rozważać. Coraz więcej tych informacji jest, bo Miles Morales nie dostarcza nam coraz fajniejszych rzeczy. Ja pamiętam bodajże z 1,5 roku temu chyba tak, była informacja, że w tym momencie już trwają prace nad nowym Milesem Moralesem. No i poczyniłem takiego shorta. Miles Morales, w sensie 3. część tam Milesa Moralesa już nadciąga, mija 1,5 roku i nadal się nic nie dzieje. Ludzie co jakiś czas pytają, o patrz, 2025 i nadal nic. Nie mówię, nadal nic, przełożone na 2026 rok. No niestety tak to się panowie i panie czasami zdarza, że no co tu dużo mówić, przełożono jedną, drugą, trzecią rzecz, bo akurat tutaj na to nie mamy specjalnego wpływu, a widać, że studia też niekoniecznie kwapią się do tego, ażeby to rzeczywiście zrobić tak, jakbyśmy chcieli. Mówią, że chodzi o jakość, tak, tylko i wyłącznie jakość, no ale ta jakość nie wygląda dobrze. A ja tylko przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hormudzie, panie i panowie, i przypomnę, że jak chcesz być na bieżąco, pamiętaj o trylogii prawdziwego kinomaniaka. Po pierwsze łapa w górę, po drugie sub i dzwonek z opcją wszystko. Publikuję dosyć często, 2-3 razy w tygodniu, więc jak chcesz być na bieżąco i lubisz takie materiały, to jak najbardziej daj subskrypcję, bo akurat niedziela to jest głównie, nie zawsze, ale głównie akurat dzień, w którym tylko i wyłącznie pojawiają się odcinki na żywo, jak najbardziej. Co tydzień o 20 czasu polskiego, bo też wiem, że akurat są i ludzie tutaj ze Stanów, i z Kanady, i z Wielkiej Brytanii.
Akurat Wielka Brytania ma ten sam czas co Irlandia, no ale tak to jakoś rzeczywiście jest, panie i panowie. Co teraz? Teraz będzie Ted Lasso i mam nadzieję, że są tu jacyś fani Teda Lasso, bo akurat Ted Lasso powraca, panie i panowie. No więc rzeczywiście to jest dosyć dobra informacja. Oczywiście dla tych, którzy lubią Teda Lasso. Apple zapowiedział 4. sezon. Platforma Apple TV Plus ogłosiła dzisiaj, że serial Ted Lasso powróci z 4. sezonem. W roli tytułowej zobaczymy ponownie Jasona Sudeikisa, który będzie również pełnił funkcję producenta wykonawczego. No więc rzeczywiście będzie miał więcej do powiedzenia. Zdjęcia ruszą w marcu w Kansas, następnie twórcy przeniosą się z kamerami do Wielkiej Brytanii. Na ekranie oprócz Sudeikisa zobaczyć mamy Juno Temple, Hannah Waddington, Bretta Goldsteina i Jeremy'ego Swifta. Żyjemy w świecie, w którym tak wiele czynników nauczyło nas, aby sprawdzać grunt, zanim skoczymy, mówi Sudeikis. W 4. sezonie zawodnicy z AFC Richmond nauczą się skakać na głęboką wodę. Odkryją, że zawsze znajdą się we właściwym miejscu, niezależnie od tego, gdzie wylądują. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ted Lasso dostarcza niekończącej się radości i śmiechu, a jednocześnie promuje życzliwość, empatię i niezachwianą wiarę, dodał Matt Chernis. Wszyscy w Apple są zachwyceni możliwością kontynuowania współpracy z Jasonem i genialnymi twórcami serialu. No zobaczymy. W 4. sezonie do zespołu kreatywnego dołączył zdobywca nagrody Emmy Jack Barrett. Domyślam się, że to jest on właśnie na zdjęciu, jako producent wykonawczy. A czym jest Ted Lasso, panie i panowie? Tytułowy bohater serialu to trener amerykańskiego futbolu, który przenosi się do Anglii, aby objąć pieczę nad podupadającą drużyną piłki nożnym AFC Richmond. Pomimo braku doświadczenia, Lasso udaje się stopniowo zdobyć serca piłkarzy, współpracowników oraz fanów. Zaskakujące tak naprawdę jest to, że ten serial ma ogromną rzeszę widzów, ponieważ jak wiemy, Amerykanie nie ogarniają piłki nożnej. Nawet w Irlandii na przykład, gdzie też jest irlandzki futbol, irlandzka, może nie piłka nożna, bo to jest Irish football, czyli irlandzki futbol, też na piłkę nożną się mówi soccer, co mnie bardzo denerwuje, bo dla mnie piłka nożna jest tylko i wyłącznie jedna. Nieważne, co by tutaj o nim powiedzieć. No ale widać, że akurat nie tylko jak najbardziej ta produkcja jest poświęcona piłce nożnej. Wiadomo, że są inne rzeczy. Ja czekam na The Odyssey. Tak, fajna sprawa w tym momencie już jest kręcony. Nawet pojawiają się już w necie zdjęcia z planu, także można sobie spokojnie tam patrzeć na Twitterze, czy tam na Xie, jak to woli to nazywać, czy na Instagramie. To się rzeczywiście podoba. Nie podoba mi się, nie wiem, na czym polega fenomen tego serialu, pisze Bartosz. Bartoszu, powiem ci tak, ja bym powiedział, że wiem, ale przyznaję się bez bicia, nie widziałem ani jednego odcinka Teda Lasso. W ogóle dobrze wiecie, że z serialami jestem bardzo zapóźniony. W tym momencie oglądam 2 seriale. Oglądam Daredevila oczywiście i oglądam również Reachera. Reacher jest genialny, po prostu uwielbiam Reachera. Do tego stopnia, że nawet ostatnio byłem w sklepie charytatywnym. Czy to jest ta książka? Tak, i kupiłem sobie właśnie książkę Jack Reacher, czyli Lee Childa, The Midnight Line, proszę bardzo, to tylko tak mówię, nie żebym się chwalił po prostu, ale mówię, zobaczę, o co chodzi, jaki jest fenomen właśnie Jacka Reachera, no bo oczywiście pamiętam, że w Jacka Reachera kiedyś się wcielił Tom Cruise, a Tom Cruise, panie i panowie, to jest kurdupel. To tu dużo nie mówić, on to ma 1,50 m w kapeluszu, no i akurat stwierdziłem, że chcę zobaczyć. Książka nie jest specjalnie gruba, ma zaledwie 500 stron, więc powiedzmy nawet w miarę pójdzie. The Midnight Line, czyli rozmowa o północy, można by powiedzieć. Jeszcze mam jeden film, ale to na razie filmu musi poczekać, bo no wiadomo, że musi poczekać, no co by nie. Słuchajcie, przechodzimy do guru, do faceta, który sprawił, że no niektóre gatunki kina powróciły z martwych. Niektóre, wiadomo, że ponoć za co się nie weźmie, to jest super świetnie. Mowa oczywiście o Quentinie Tarantino. I zdjęcia do jego ostatniego filmu, bo już sam powiedział, że to będzie jego ostatni film, mają ruszyć jeszcze w tym roku. Jest to akurat artykuł z World of Real. Prawdziwą bombę dla fanów kina zrzucił właśnie amerykański dziennikarz Jeff Snyder. Jego zdaniem zdjęcia do ostatniego filmu Quentina Tarantino rozpoczną się jeszcze w tym roku. Plotkę do szerszej wiadomości podał m.in. portal World of Real. I tu muszę wam powiedzieć, że ostatnimi czasy właśnie Jeff Snyder troszeczkę podupadł na
wiarygodności swoich informacji, więc to niestety trzeba będzie tak potraktować, powiedzmy pół na pół. World of Real zaznacza, że jedna informacja, jaką posiadają, to to, że Tarantino rozważa rozpoczęcie zdjęć do filmu jeszcze w tym roku kalendarzowym. Nie wiadomo w tej chwili, czy chodzi o realizację zarzuconego podobno filmu The Movie Critic, czy może zupełnie innego projektu. Przypomnijmy, że The Movie Critic miał początkowo opowiadać o dziennikarzu pracującym dla fikcyjnego magazynu dla dorosłych w latach 70. W miarę kolejnych miesięcy projekt przeszedł szereg zmian i wyewoluował w coś bliższego spin-offu Pewnego razu w Hollywood, a potem został zdaniem mediów całkowicie porzucony przez reżysera. Nie jest jasne, dlaczego Tarantino zrezygnował z The Movie Critic. Osoby z jego otoczenia mówią, że podekscytował się innym pomysłem. Czym on jednak może być? No właśnie, czym on jednak może być, to jest dobre pytanie. Możliwości jest naprawdę wiele, zwłaszcza, że Tarantino co chwilę rozbudza ciekawość fanów nowymi spekulacjami. Niedawno opowiadał, że jest właśnie w trakcie pisania sztuki teatralnej, a jej potencjalny sukces mógłby spowodować, że to właśnie ją przeniesie na ekran. To nie jest wcale takie niemożliwe, bo tylko przypomnę, że każdy praktycznie rzecz biorąc film braci Marx, zanim oczywiście był zrobiony, no to była sztuka teatralna, wodewilowa, musicalowa, a dopiero później, jak już ograli tę sztukę na scenie, dotarli się, to wtedy rzeczywiście zrobili tak, a nie inaczej. Jeszcze wcześniej, że nie spieszy się z realizacją ostatniego reżyserskiego projektu, czekając aż jego syn dorośnie na tyle, by zapamiętać doświadczenia przebywania na planie z ojcem. Zdaje się więc, że jedyne co pozostało fanom to uzbroić się w cierpliwość. Jeśli jednak Jeff Snyder ma rację, pierwsze oficjalne informacje na temat ostatniego projektu Tarantino mogą pojawić się szybciej niż później. Czyli krótko mówiąc, jedna z takich informacji na zasadzie, a powiemy, napiszemy coś, niech se będzie, niech to się po prostu pojawi i tyle. Jak znam życie, Tarantino zrobi jeszcze jeden ostatni film, do którego dokręci prequela ostatniego filmu, a potem powstanie multiversum ostatnich filmów. Wiesz, on już ostatnio, a propos tego, mówił, że robi Kill Billa 3 i to najprawdopodobniej nie będzie film, ale to będzie animacja, a może to będzie jednak komiks, a może to będzie i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście tego jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o Quentina, ciężko się z tym wszystkim połapać, no ale no, kto jemu zabroni, tak? No to jest facet, który wiesz, no, który robi to super świetnie, który to robi dobrze, rewelacyjnie i to jest właśnie to, co mi się w tym wszystkim podoba, bo Quentin zrobił Wściekłe psy, okej, zrobił Pulp Fiction, też przeszło bez echa i pamiętajmy, że dopiero kiedy Pulp Fiction w amerykańskich kinach poległo, kiedy zostało wysłane przez Miramax na festiwal w Cannes i tam pewien gentleman, co się nazywa Clint Eastwood, stwierdził, że trzeba mu dać nagrodę, bo to jest po prostu genialna produkcja. Film wrócił do Ameryki i nagle się okazało, że to jest coś pięknego, to jest super świetna sprawa. Quentin Tarantino jest Bogiem i on może robić, co się tylko mu rzeczywiście chce. To nie jest nagle tak, że Amerykanie się na nim poznali. No, mówiąc to, Scrooge powiedział, że Amerykanin Clint Eastwood przyznał mu nagrodę w Cannes, ale dokładnie wiecie, o co chodzi, jaką chcę powiedzieć sprawę. Więc rzeczywiście on musiał sobie wyrobić markę, tak? Potem już było wiadomo, wiemy, że potem było i Jackie Brown i inne rzeczywiście produkcje. Czy one są wszystkie rewelacyjne? No nie są wszystkie rewelacyjne, śmiem twierdzić, ale akurat on sobie wyrobił taką markę, że nie ma tego, że wiesz, że musi, jak powiedzmy niektórzy recenzenci, ci co używają wegety zbyt dużo, reżyserzy muszą zrobić zbyt dużo filmów. No nie. No on sobie po prostu robi film co 3-4 lata. Daniel Day-Lewis, idealny przykład. Aktor bierze, a robi jeden film na 3-4 lata i dziękuję bardzo i nie ma żadnego pośpiechu. I tak samo właśnie jest z Quentinem. On może sobie zrobić i nikt mu nic nie powie, czy to będzie musical, czy on stwierdzi, że robię horror. Nie, ja jednak zrobię dramat. A co wy gadacie, bo ja w tym momencie chcę nakręcić film dokumentalny o tym, co jemu nikt nic nie powie. On może robić, co mu się żywnie podoba, bo to jest Quentin Tarantino. Niewiele mamy takich twórców. Na przykład w Polsce chyba mamy w Polsce takiego twórcę właśnie jak Tarantino. Faceta, który mówi, okej, no to ja w tym momencie robię film o tym, albo o tamtym i będziemy wyczekiwać. I on będzie miał pieniądze i ludzie się będą, w sensie jak gwiazdy, ustawiały w kolejce do tego, ażeby u niego wystąpić. No nie bardzo. Nie wydaje mi się, że w tym momencie mamy. No okej, ktoś może powiedzieć, patrz, Smarzowski jest. No tak, Smarzowski rzeczywiście jest, ale wiemy, że to zawsze będzie jakieś tam kino, powiedzmy, nacechowane pewnym poziomem gatunkowym i będzie pewnie oczywiście jakaś tam moc i ciężar. To rzeczywiście nie będzie takie kino super ekstra rozrywkowe, jakby to powiedzmy u Quentina. To jest akurat rzeczywiście troszeczkę inaczej.
Można powiedzieć, że Tarantino jest ostatnim z tego typu twórców. Teraz reżyserzy mają skrępowane ręce i wielu pomysłów nie mogą zrealizować tak, jak myślą, tylko tak, jak to widzi szef studia. No niestety tak jest, Jurku, wiesz, to oni... Pamiętajmy, że ja to mówiłem wielokrotnie i to będę podtrzymywał, że gdyby tacy twórcy jak Scorsese, De Palma, Polański, Woody Allen czy Francis Ford Coppola zaczynali dzisiaj, to oni by kariery nie zrobili, bo im po drugim filmie, który rzeczywiście nie okazał się twórcą, pamiętajcie, że po jednym z filmów na przykład Francis Ford Coppola zbankrutował. E, Gdyby się okazało, studio wrzuca: a słuchaj stary, ale twój film nie zarobił tyle, ile powinien zarobić, a wiesz, to, że tam dostał jakieś Oscary czy coś, to się nie liczy. I oni by w tym momencie nie mieli takiej wielkiej filmografii, nie mielibyśmy takich genialnych produkcji, bo pamiętajmy, że niekoniecznie nagle pierwszy czy drugi film jest super świetny. Jeżeli ktoś ma ochotę, to sprawdźcie na przykład Casino, który to był film Martina Scorsese, który on wyreżyserował. Ostatnimi czasy jest, no wiadomo, inaczej, ale dokładnie wiecie, jak to jest. Ridley Scott przecież też, powiedzmy na początku, no nie wyszły te filmy, tak? Nie wszystkie zarabiały pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Więc dobrze jest mieć takiego producenta, takiego szefa, który powie: słuchaj, daję ci, nie ma problemu, jedziesz. No bo wiesz, nie każdy może jak bracia Russo dostać 320 milionów dolarów na to, żeby nakręcić film. Tak, będzie jutro recenzja tego filmu, obejrzałem go w piątek. Po prostu masakra, masakra. Czy jak robiłem kolczyki na brwi, to bolało? Wiesz co, chyba nie bolało, ale robiłem to ponad 20 lat temu i ciężko mi powiedzieć. Jan Jakub Kolski, można takim reżyserem go nazwać, nie występują u niego gwiazdy, ale robi filmy od lat na swój sposób. Tak, to wiesz co, to jest dobre, że nieważne, czy mówimy o Grającym z talerza, czy o Janciu Wodniku, czy o czymś innym, on po prostu robi swoje i wiesz, one są zawsze inne. Wenecja, to są filmy takie, wiesz, ale ja bym go bardziej porównał do Davida Lyncha. Wiesz, facet ma swój świat, ma swoje filmy, które robi i dziękuję bardzo. I tak naprawdę, czy ten film zarobi, czy nie, to nie specjalnie kogoś rusza, ale to jest troszeczkę inny kaliber, jeżeli chodzi o filmy. Aloha, co tu się dzieje? A dzień dobry, cześć, witam cię bardzo, Kero the Frogman. How you doing, man? Gadamy sobie oczywiście o filmach, zaraz o premierach Kanal Plus, a przy okazji, panie i panowie, wasze zdrówko. O, strasznie gorzkie, ale wiadomo, jutro jest Świętego Patryka, także będzie dobrze. Co dalej? Co dalej? Ano dalej, panie i panowie, premiery Kanal Plus marzec. Jest akurat artykuł nadesłany do mnie od Kanal Plus i to jest akurat super świetna sprawa, ponieważ jeszcze nie gasną dyskusje po tegorocznej gali rozdania Oscarów. Dopiero co było pytane, dopiero co Bartosz pytał, a już w serwisie premiery Kanal Plus można oglądać kolejne nominowane lub wyróżnione tą statuetką filmy. Więc panie i panowie, jeżeli macie Kanal Plus, możecie śmigać, można oglądać. Powiem wam, co już jest dostępne, a co dopiero będzie. Wicked Musical jest już dostępny w premiery Kanal Plus, można śmigać jak najbardziej. Można oglądać. Nierozłączni animacja też jest dostępny w premiery Kanal Plus. Pełna dobrego humoru i pozytywnych emocji. Animacja dla całej rodziny. A rzeczywiście pozytywne wibracje, pozytywne emocje się przydają. W pokoju obok dramat jest dostępny już na Kanal Plus. Tutaj widać, że Tilda Swinton i Julianne Moore się pojawiają. Więc świetna sprawa. The Outrun, dramat. Spokojnie, to nie jest ekranizacja tej gry, którą pamiętamy sprzed wielu lat. Przejmujący dramat o walce z uzależnieniem i własnymi słabościami oraz pojednaniu z trudną przeszłością. Więc akurat idealnie się wpisuje właśnie w to, o czym teraz sobie spokojnie mówimy. Here poza czasem, dramat, jest dostępny na Kanal Plus. Tutaj między innymi Tom Hanks. Jest to film Roberta Zemeckisa i powiem wam, że ja przez niego nie przebrnąłem. Wynudził mnie strasznie. On jest właśnie, tak jak widzicie, to jest jedno ujęcie. Tak, w tym miejscu, gdzie tam jest ten dom i on tam się, powiedzmy, poruszamy pomiędzy kilkoma wybranymi epokami, no ale niekoniecznie to świetna sprawa. Towarzysz, horror, panie i panowie, premiera 17 marca, a jeśli nie jesteś tym, za kogo się uważasz, tutaj widzę, że chyba to jest Andrew Garfield, Iris i Josh udają się na weekendowy wypad do luksusowej posiadłości nad jeziorem, zabierają ze sobą grupę przyjaciół. Początkowo atmosfera jest ślankowa, bawią się, piją, tańczą i cieszą się swoim towarzystwem, nie mając pojęcia, że nadchodzi poranek, odkryje masę skrzętnie skrywanych sekretów. No, czyli powiedzmy bardzo podobnie do tego, co widzieliśmy już pierdeliard razów, ale zobaczymy. Kompletnie nieznany, biografia premiera w serwisie Kanal Plus 18 marca, czyli już pojutrze. Timothy Chalamet, oczywiście nominowany film do Oscara. Nie powiedziałbym, że to jest genialny film, wręcz przeciwnie, taki, który można obejrzeć, no ale skoro już wrzucają, mają, to
problemu, żeby nie obejrzeć. Baby Girl, thriller, premiera w serwisie 27 marca. Czy to jest thriller? Niekoniecznie, wiesz, ktoś może powiedzieć, o, to jak najbardziej to jest coś jak filmy z Sharon Stone, między innymi Sliver, no ale akurat widziałem lepsze produkcje, ale może rzeczywiście być. Romi to prezeska firmy zajmującej się robotyką, a także kobieta, która na pozór ma wszystko. No ale właśnie, jednak pewnych rzeczy jeszcze nie ma. Sztuka pięknego życia, premiera 29 marca i tutaj znowu jest Garfield, chyba że rzeczywiście dali zdjęcia 2 razy te same. Historia rozpoczyna się od przypadkowego wypadku samochodowego, który splata losy Almut i Tobiasa. No i dalej się dzieje. Minigun, koprodukcja Kanal Plus, dramat, premiera w serwisie 29 marca, miesiąc na wyłączność, więc już nie tylko Sky Showmax. Cześć Kasia, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie, więc jeszcze też i Kanal Plus. Film w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego oparty jest na starożytnej chińskiej tradycji minihan, małżeństwa, podczas których rodziny organizują symboliczne śluby dla zmarłych bliskich, wierząc, że w ten sposób zapewnią im spokój w zaświatach. Piękna tradycja, rzeczywiście bardzo mi się to podoba, panie i panowie. I to jest jeszcze mnóstwo produkcji, które dołączą do premiery Kanal Plus w marcu. Mnóstwo, coś takiego ciekawego tu wpada. Wanted jest, proszę bardzo. Więc dużo rzeczywiście ciekawych tytułów. Wybraniec, to jest dobry film, panie i panowie. Nominowany do Oscara Sebastian Stan, świetna rola. Zresztą recenzja jest na kanale. Można sobie spokojnie obejrzeć. Co tu takiego ciekawego jeszcze jest, co tak wpada oczywiście od razu w oko. Proszę bardzo, Władca Pierścieni, Wojna Rimów jest. Nie widziałem jeszcze. Infinity Pool, jak najbardziej dla wszystkich, którzy lubią bardzo dziwne produkcje, bo to jest akurat film Cronenberga. Syna Cronenberga oczywiście. The Wasp, River Wild, więc jak najbardziej każdy sobie coś wybierze. Zobaczę, co tutaj piszecie. Aha, dobra, to jest wasza gadka, wasza rozmowa, to sobie piszcie, mi to nie przeszkadza, panie i panowie. Pewnie, że tak, bo czemu miałoby mi to przeszkadzać? Co tutaj mamy dalej? Co mamy dalej w planach? A, pewnie, że tak, panie i panowie. Jeżeli masz ochotę, a czemu tutaj? Nie no, patrzcie, no nie tutaj, to tutaj. Coś tu się nie pojawia tak, jak powinno być. I to miało być tutaj? Tak, jak najbardziej. Proszę bardzo, panie i panowie. Jeżeli macie ochotę zostać wspierającymi, to jak najbardziej skanujemy kod kreskowy ten albo ten i możesz spokojnie kupić mi herbatkę. Wiem, że mówi się buy me a coffee, ale akurat ja wolę herbatkę i tak naprawdę herbatka jest dobra na wszystko. Dzisiaj akurat herbatka Earl Grey, że moja ulubiona. Masz ochotę, będzie mi niezmiernie miło. Bracia Russo, 320 dziś rano oglądałem, OMG. No Sasiku, ja powiem Ci tak, no jutro będzie recenzja. Gdzie jest mój kapownik? A widzisz, został w dużym pokoju, bo akurat tam oglądałem. Obejrzałem to w piątek. Powiem tylko, że moja ocena nie będzie pozytywna, bo to rzeczywiście nie jest dobra produkcja. Po prostu napisz mi, Stasiek, czy według Ciebie jest źle, czy jest bardzo źle po prostu z tymże filmem. No jakoś tak się zdarza. Ależ piękne buziaki lecą na Instagramie. Normalnie dzieje się, panie i panowie, dzieje. Teraz przejdziemy do tego, co chyba lubicie najbardziej, albo naprawdę Was to bardzo, bardzo ciekawi. Pomówimy, panie i panowie, troszkę o horrorach. Będziemy się bać. Zacznijmy od Krzyku 7. Akurat artykuł jest to Deadline. Ofiary czy zabójcy? Nowe twarze w hitowej serii slasherów. A tam się dzieje rzeczywiście bardzo dużo i nie bardzo chyba oni sami ogarniają, co słychać. Trwa proces obsadzania ról w filmie Krzyk 7. Właśnie poznaliśmy 2 kolejnych aktorów, których zobaczymy w filmie. Proszę bardzo, nowymi nabytkami są Michelle Randolph, znana z serialu Landman Negocjator, a także Jimmy Tatro, widziany ostatnio w komedii Serdecznie Zapraszamy. Kojarzycie tych aktorów? Dajcie znać. Za kamerą filmu stanie Kevin Williamson, czyli weteran kina grozy. Autor scenariusza do pierwszej części serii. Fabułę przygotował Guy Busick, autor skryptów do Krzyku oraz Krzyku 6. Ten drugi był najlepiej zarabiającą częścią serii. Udało mu się zgromadzić $169 milionów w kasach kin na całym świecie. Łącznie saga stworzona przez Wes'a Cravena zebrała ponad $900 milionów, stając się jedną z najlepiej zarabiających horrorowych franczyz w historii amerykańskiego przemysłu filmowego.
Gwiazdami nowego filmu są Neve Campbell i Courtney Cox. W obsadzie są też Mason Gooding, Jasmine Savoy Brown. Ostatnio opisaliśmy o tym, że w filmie pojawił się David Arquette, czyli gentleman, który odłożył łyżkę, Matthew Lillard również i Scott Foley i też cała trójka najprawdopodobniej nie żyje, którzy grali już w tej serii w postaci, które się wcielali, zginęły, ale proszę bardzo, nie pokażę tej zwiastunu, bo oczywiście nie mogę. To jest produkcja, która mnie bardzo intryguje. Coraz mniej intryguje mnie z tego względu, że podoba mi się, co tam się dzieje. No nie, intryguje mnie z tego względu, że zastanawiam się, wywalili jedną główną aktorkę, druga odeszła i nagle się okazuje, że trzeba coś wymyślić, trzeba to jakoś szyć. I w tym momencie nie ma jak. Pokłócili się przecież z Neve Campbell, bo ona powiedziała, że ja chcę X, Y, Z, taką kwotę kasy za występ w filmie. Oni powiedzieli, nie dostaniesz. No to ona powiedziała, że jej nie będzie, no i nie było jej w szóstce, a teraz przeprosili się, jak tam te aktorki się wysypały, bo sióstr Carpenter nie będzie. Teraz nagle się okazuje, że osoby, które zostały gdzieś tam powiedzmy potraktowane nożem w poprzednich częściach tutaj powrócą. Więc powróci Matthew Lillard oczywiście, który w pierwszej części niby zginął, ale potem pojawił się w drugiej części na chwilę. Nie wszyscy zauważyli, ale była tam scena, kiedy na jednej z imprez się pojawia. Potem okazało się, że brat Sydney z trójki też się pojawi, która rzeczywiście trójka to chyba najgorsza część całej serii. No ale na koniec wykończyli szeryfa, czyli Dewey'ego w zeszłym odcinku i on też się pojawi i tak się zastanawiam, o co tutaj chodzi. Ja tam troszeczkę więcej mówiłem na ten temat w zeszłym tygodniu, bo tak się troszeczkę rozwodziliśmy, bo tutaj cały czas są informacje napływają odnośnie tego, co będzie w Krzyku i tutaj nic nie wiadomo, po prostu dzieje się bardzo dużo, bardzo dziwnych informacji, panie, panowie, no ale to akurat nic dziwnego, bo my dobrze wiemy, że pewna włoska firma musi się zgadzać. Dla tych, którzy nie wiedzą, o którą chodzi, o firmę Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal. To się musi zgadzać, to inaczej nie może być. Dlatego między innymi Netflix szykuje nowy koszmar. Na szczęście nie koszmar z ulicy Wiązów, ale nową ekranizację twórczości Stephena Kinga. Podaję nam deadline. Do polskich kin wchodzi właśnie inspirowana prozą Stephena Kinga Małpa. Jak najbardziej recenzja już jest na kanale. A my już słyszymy o kolejnej ekranizacji. Ta powstanie na potrzeby platformy Netflix. Jak donosi portal Deadline, Netflix podpisał umowę na ekranizację powieści. Jak to się czyta? Bo ja bym chciał powiedzieć, że Kujo, a może Kujo albo Kucho. Dajcie znać, czy wiecie, jak to się czyta, bo powiedzmy, że Kujo. Za produkcję odpowiadać będzie specjalista od ekranizacji Kinga, Roy Lee. No to dobra, zobaczmy, co tam ten Roy Lee do tej pory zrobił. Ekranizacje to są jego specjalność. Zobacz pełną filmografię. Proszę bardzo. Jedziemy. Rzeczywiście filmografia dosyć przepastna, dosyć duża. Proszę bardzo. Od 2002. No to szukamy twórczości Kinga gdzieś. Zobaczymy. Okej, no na razie widać, że są to bardzo różne produkcje, ale czy tutaj mamy coś na podstawie Kinga? Shutter Widmo, nie kojarzę. Inaczej, nie kojarzę, żeby to było na podstawie Kinga. Opętany, jak wytresować smoka, no to zdecydowanie nie jest na podstawie Kinga, ani też Kwarantanna. Współlokatorka, Kobieta w czerni. Kobieta w czerni mi się podobała. Old Boy, jak wytresować smoka. Okej, ciężko powiedzieć. Lego Przygoda to nie jest na podstawie Kinga. Nocny pościg, Poltergeist, no to chyba rzeczywiście nie. Egzorcysta też nie jest na podstawie Kinga. The Boy, Blair Witch, nie. Bates Motel. Okej, no powiedzmy, że Bates Motel nie jest na podstawie Kinga, no ale dobra. Disaster Artist, Bez snu, Lego Batman, Notatnik śmierci, Lego Ninjago, to też nie jest na podstawie Kinga. To jest w końcu twórczość na podstawie Kinga, czyli mamy jeden film, dobrze. Patrzmy dalej. Doktor Sen, okej. Powiedzmy, że mamy drugiego, no to twójka to wiemy, to ma 3. Jak wycofać Smoka, Brahms, czyj to dom, Guwernantka, Gracz, no to nie. Godzilla, Barbarzyńcy, Watcher, Nie martw się, Matka, ojoj, Matka to po prostu porażka, że widzicie moją cenę 4/10. Strange Darling, Boys, Pajęczyna, 2 minuty do piekła, Dungeons and Dragons, Godzilla, Strangers, Miasteczko Salem, no czyli powiedzmy, czy to jest też na podstawie Kinga. Towarzysz, The Long Walk,
I to już w tym momencie jest chujo zapowiedziane. No powiedzmy, że zrobił 3-4 filmy na podstawie Kinga gdzieś tam. Cujo, aha, tutaj widzę, że Dariusz wrzuca, że Cujo. No to powiedzmy panie i panowie, że będę mówił Cujo, bo akurat no, tak sugerujecie. Szczegóły projektu nie są na razie znane. Netflix nie wybrał jeszcze scenarzysty. Nie jest jasne, komu platforma powierzy stanowisko reżysera. Cujo to historia słodkiego Bernardyna. Ukochany olbrzym zmienia się nie do poznania, kiedy w pogoni za królikiem wpada do kryjówki nietoperzy. Pech chciał, że było to nietoperze zarażone wścieklizną. Teraz pies zmienia się w czworonożnego zabójcę, który terroryzuje całe miasteczko. To brzmi po prostu tak cudownie jak fabuła Dzieci Kukurydzy. Powieść Kinga była jedną z jego pierwszych ekranizacji. Filmowe Cujo miało swoją premierę w 1983 roku. Później w Hollywood od czasu do czasu powracał pomysł odświeżenia historii. Jednak dopiero obecna inicjatywa Netflixa zdaje się dawać nadzieję na powstanie nowej filmowej wersji. Stephen King wciąż cieszy się w Hollywood olbrzymią popularnością. Aktualnie w przygotowaniu są 3 filmy inspirowane jego prozą. Widowisko sci-fi The Running Man w reżyserii Edgara Wrighta, horror The Long Walk Franca Lawrence'a oraz kryminał Billy Summers, który ma wyprodukować Leonardo DiCaprio. No więc rzeczywiście dosyć fajnie. To jest ten problem, który ja właśnie mam, zresztą pewnie większość ludzi, cześć Lance, witam Cię bardzo serdecznie, że twórczość Kinga, podobnie zresztą jak twórczość mojego ukochanego albo jednego z moich 3 ukochanych pisarzy, czyli Dina Kuntza, ma ogromne problemy z jakościową ekranizacją. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na produkcję, na to, co powstało na podstawie Stephena Kinga, to jest to albo złe, albo bardzo złe. To mówiąc, oczywiście wyjątek stanowi regułę, bo dostaliśmy Skazanych na Shawshank, dostaliśmy Zieloną Milę, filmy bardzo nie kingowskie, można powiedzieć, ale na przykład dostaliśmy również Misery z genialną Kathy Bates, Oscarową zresztą, i to jest świetna sprawa. Dostaliśmy cudowny, według mnie, miniserial ten z lat 90. To, oczywiście z Timem Curry w roli Pennywise'a i to wyglądało super, ale już poza tym, no to większość to były bardzo złe produkcje, bo nawet kiedy już dostaliśmy coś, co on napisał jako Richard Bachman, czyli na przykład The Running Man, Uciekinier z Arnoldem Schwarzeneggerem, to ten film z książką ma bardzo niewiele wspólnego, więc jeżeli czytaliście książkę, to dokładnie wiecie. I duża porcja filmów na podstawie Kinga po prostu była niezjadliwa, była po prostu denna, beznadziejna, słaba, jak chociażby Dzieci Kukurydzy. Ja tu w tym momencie oglądałem 11. część, no i jeszcze nie ma, do tej pory oczywiście jeszcze nie było produkcji, którą bym mógł pozytywnie ocenić, więc rzeczywiście jest to źle i bardzo źle, no ale zobaczymy. Jesteś agentem Elirata, skoro tak reklamujesz poszukiwania producenta? Nie, to jest jeden akurat z artykułów na Filmwebie, zaraz dojdziemy, bo nawet zaintrygował mnie sam tytuł, powiem Ci, że artykułu jeszcze sam nie czytałem, więc stwierdziłem, że zobaczę, jak to będzie wyglądało. No ale ostatnimi czasy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o twórczość Stephena Kinga i te produkcje są albo dobre, albo lepsze, wiesz? Bo są i rzeczywiście, no i dostaliśmy i to się pojawiło, które powiedzmy było lepsze, było ciekawe. Jest kilka rzeczywiście innych produkcji, które tam coś próbują robić, no i wygląda to lepiej. Kuntz też rzeczywiście po latach dostał fajną ekranizację, bo o ile Odwieczny Wróg z Benem Affleckiem był delikatnie mówiąc debilny, no to już na przykład Odd Thomas był już dobry, fajny, no a niestety Anton Yelchin od nas odszedł i nie było to kontynuowane, ale książki są jak najbardziej ja wolę to ze Skarsgårdem, pisze Wojownik Adam. No to rzeczywiście jest dobre. Tylko ciekawe tutaj, że wcześniej pisał to samo Lancel, no ale to akurat rzeczywiście dobra jest produkcja. A słuchajcie, a skoro mówimy właśnie o horrorach, o straszakach, no to pora pomówić troszeczkę o Eli Rothie. Jeżeli nie kojarzycie tego gentlemana, no to wystarczy tylko powiedzieć, tutaj widzicie na miniaturze między innymi samego filmu, czyli Cabin Fever, Hostel, Green Inferno, Death Wish, czy chociażby no dobrze, powiem. Nie uznaję tego za jego produkcję, Borderlands, ponieważ on to wyreżyserował. Tak, zgadza się, Eli Roth wyreżyserował Borderlands, ale później studio nie podobało się, jak to wyszło i rzeczywiście kazali zmienić, nakręcić to, że tak powiem, w 90% od nowa, tenże film. No i za produkcją, za reżyserię był odpowiedzialny Tim Miller, facet, który dał nam świetnego Deadpoola, no i potem Terminatora, Dark Fate, więc po prostu szkoda gadać. Lubisz horrory Eli Rotha? Zostań ich inwestorem, pisze The Hollywood Reporter.
Ja miałem możliwość zostania producentem, oprócz tego, że swoich filmów, to oczywiście miałem możliwość zostania dwóch filmów hollywoodzkich. Na szczęście nie zostałem producentem żadnym z nich, a które to filmy, to stali widzowie wiedzą, a nowi widzowie pewnie się dowiedzą już niedługo, bo pewien cykl powstaje. The Hollywood Reporter ekskluzywnie dzieli się nowym przedsięwzięciem Eli Roffa. Oto aktor, producent, scenarzysta oraz reżyser w jednym został właśnie szefem założonej przez siebie wytwórni The Horror Section, czyli sekcja horrorów. Obiecując przesuwanie granic gatunku, realizowanie nowych pomysłów i ekscytujących projektów, Roff zaprasza fanów na całym świecie do inwestowania w swoją inicjatywę. Więc panie i panowie, przygotujcie swoje portfele jak najbardziej, bo może się przydać. Jak donosi The Hollywood Reporter, celem The Horror Section ma być nie tylko produkcja i lokalna dystrybucja oryginalnych kinowych filmów grozy. Ambicje Roffa dotyczą też rozwoju gatunków w innych mediach, w telewizji oraz streamingu, grach wideo, podcastach czy specjalnych wydarzeniach na żywo. Roff wraz ze wspierającymi firmę Media Capital Technologies nawiązali współpracę z platformą inwestycyjną Republic. Celem tego ruchu jest wprowadzenie do sprzedaży na razie 10% udziałów następnego do kupienia przez fanów horroru na całym świecie. Start sprzedaży zaplanowany jest na 21 marca. Oprócz zwykłej inwestycji, Roff przygotuje dla fanów wiele zachęcających do zakupu udziałów dodatków. Od partycypacji w potencjalnych zyskach, po współwłasność intelektualną nad konkretnymi postaciami czy franczyzami, ekskluzywny materiał, a nawet zostanie zabitym na ekranie w jednym z nadchodzących filmów Roffa. No tak między innymi to się przecież działo w filmie Władca Lalek, tak? Kiedy rzeczywiście fani pojawiali się i odkładali łyżki. Odniosłem wiele sukcesów w tej branży, a wszystko, co zrobiłem w świecie horroru, przyniosło mnóstwo pieniędzy wielu osobom. Teraz nadszedł czas, aby zebrać to wszystko pod jednym szyldem, stworzyć markę i dostarczać prawdziwe, bezkompromisowe horrory. Takie, które kocham i które kochają moi fani, powiedział Roff. Pamiętajmy, że nie tak dawno przecież firma Blumhouse połączyła się oczywiście z firmą Jamesa Wana i tutaj tworzy się prawdziwy gigant, więc zobaczymy, jak będzie tutaj. Chciałbym, aby taki projekt jak Noc Dziękczynienia, o której pisze Lancel między innymi na czacie, był najłagodniejszym filmem, jaki mógłby stworzyć w ramach tej nowej firmy. To będzie punkt wyjścia, wszystko inne będzie mocniejsze, jeszcze mocniejsze. No więc rzeczywiście grubo. W dalszej części wywiadu Roff przyznaje, że jedną z inspiracji do działania w tej materii był niespodziewany sukces serii Terrifier, tworzonej oddolnie i niezależnie zdolnej do odniesienia gigantycznego sukcesu w kasach kin. Mimo wielu gałęzi działalności, najważniejszym celem The Horror Section ma być tworzenie oraz dystrybuowanie kinowych projektów grozy. Myślę, że jedynym sposobem na stworzenie horroru, który poniesie się echem i zaznaczy w kulturze, jest wpuszczanie go potem do kin. Możesz robić telewizję czy produkty streamingowe, ale jeśli tworzysz film grozy, który ma stać się częścią popkultury i trwale się w niej zapisać, to musi trafić do kin. Taki ruch sygnalizuje, to jest ważne, to coś innego, to jest zawsze warte czasu, podaje oczywiście Roff. Żeby było zaskakująco, no jak najbardziej, nie podali Filmweb nie podał adresu tejże strony, no bo po co rzeczywiście? No teraz nie będę wyszukiwał, bo nie chcę się natknąć na cokolwiek, co by mogło być dziwnego wyskoczyć. No ale okej, no w porządku. Jeżeli panie i panowie macie jakieś luźne Lancel, a ja chcę być zabity na śmierć, no to pewnie, że tak, stary. Jeżeli masz ochotę, to jak najbardziej nie widzę przeciwwskazań, bo to jest zawsze coś, co wiesz, co może sprawić, że będziesz miał możliwość pojawić się. Tylko zależy, wiesz, czy się okaże na przykład, że jesteś ciało w rowie twarzą do dołu, czy jednak rzeczywiście tam się pojawiasz gdzieś i zostajesz. To nie jest nowość, bo rzeczywiście już abstrahując do tego, że pojawiają się takie rzeczy, jak gdzieś tam ktoś zbiera na różnego rodzaju platformach, Cynthia Rothrock, czy Danny Trejo, albo Sylvester Stallone, czai, zbiera pieniądze na film na jakichś tam platformach, no ale zdarza się po prostu, ale często gęsto było grane przy okazji niewielkich produkcji, przeważnie mniejszych, chociaż czasami tak się zdarza, że jacyś tam fani się pojawiają w jednej czy tam w drugiej produkcji, delikatnie mała rulka, albo facet, który sobie siedzi z kawą w restauracji, albo po prostu przechodzi, albo rzeczywiście koleś, który tam jest gdzieś
załatwiony, więc zobaczymy. Czyżby mocniejszy od Terrifiera? No tak powiedział, że punktem wyjścia jest nie tyle Terrifier, co Noc Dziękczynienia, więc domyślam się, że ma być grubiej, ma być mocniej i bardziej hardkorowo, więc tutaj musi być rzeczywiście bardzo, bardzo. No i to pewnie byłoby, bo też weźmy pod uwagę, jeżeli ma być mocniej, a Terrifier wszedł do kin bez certyfikatu, bo rzeczywiście powiedzieli im, że to certyfikat jeżeli dostanie, to dostanie certyfikat X, a to oznacza, że tam NC17 to się chyba nazywa teraz, tak? Że grany ma być tylko i wyłącznie w prywatnych kinach oraz w kinach, gdzie są wyświetlane filmy dla dorosłych. No to rzeczywiście oni tak nie chcieli, więc no to w tym momencie jest potrzebny jakiś inny sposób finansowania tego wszystkiego, bo nagle się okaże, że zamiast wpuszczać film do kin, wiesz, tam powiedzmy PG-15, tam 16, gdzie wszyscy na niego mogą pójść, to się okazuje, że trzeba mieć 18 lat, no i to w tym momencie automatycznie mocno ogranicza, a sam Row powiedział, ja to chcę mieć w kinach, nie na streamingach. Wiesz, na streamingu, no co ci zrobią? Zapytają się przy zakładaniu konta, czy masz 18 lat. Proszę cię, no to klikniesz, że masz tam, urodziłeś się w roku 65, no i co ci zrobią? No nic ci nie zrobią, nikt tego w pewien sposób nie zweryfikuje, co nie? Ważne, żeby się zgadzał numer konta bankowego, czy tam numer karty, z którego Netflix pociągnie wypłaty, no więc teoretycznie będzie grubo. Marcinie, może się zdecydujesz na udział w zyskach, prestiż można zaryzykować. Wiesz co, ja zobaczę, bo akurat, no jak mówię, wcześniej już nie zdecydowałem się na udział w 2 produkcjach. Jedna z nich to był horror, zresztą o tym już mówiłem jakiś czas temu. Druga to był film Kopany. Może tym razem się zdecyduję, zobaczę jakie będą, wiesz, jakie będą widełki, wymagania, możliwości, co nie? To się wszystko okaże, czas pokaże. Marcin, nagrywasz Barcelonę, zaraz zagra z Atletico. Nie będę nagrywał, rzeczywiście akurat stwierdzimy, że sobie obejrzę najprawdopodobniej drugą połowę, bo tak, wiem, wygrają chyba w Superpucharze, tak? Nie w Superpucharze, w Pucharze, w Copa del Rey, więc sobie zobaczę i to jest chciałem powiedzieć na Wanda Metropolitano, ale to już nie nazywa Wanda Metropolitano, czyli Metropolitano. Jeżeli znasz skład, to daj znać, czy jest Robert w wyjściowym składzie, bo domyślam się, że Wojtek jak najbardziej w wyjściowym składzie się pojawi, bo to jest oczywista oczywistość. Dzisiaj akurat miałem zaszaleć, tylko powiem Ci jeszcze, Lancel, bo obejrzałem sobie mecz Raków Legia, dzisiaj akurat był. Miałem oglądać Lech z Jagiellonią, bo też rzeczywiście na szczycie, no ale już nie zdążyłem, bo jestem z Wami, no i potem stwierdziłem, obejrzę sobie drugą połowę właśnie Barcelony z Atletico. Akurat mój syn w tym momencie ogląda, bo jest wielkim fanem Barcelony i Rakowa. Czemu? Krótka piłka, panie i panowie. Wiktor trenuje w Soccer Goals Academy i ich kolory to jest niebieski i czerwony i jak się łatwo domyśleć, Barcelona oraz Raku mają ten sam kolor, więc nie będę nikogo tutaj przekonywał, uszczęśliwiał, że rzeczywiście tak to, panie i panowie, wygląda. Przyszły tydzień wygląda całkiem dobrze, muszę wam powiedzieć, bo no ja jutro mam wolne. Jutro jest Świętego Patryka, więc jedziemy do Waterford na paradę. Będziemy oglądać, co prawda nie jest to żadna parada klejów i linijek, tylko rzeczywiście będą pojawiały się przebierańcy, będą traktory, straż pożarna i tak dalej, to się będzie wszystko pojawiało, więc akurat się luzujemy, ale jutro pojawi się recenzja tego właśnie cudownego filmu, o którym dopiero co wspomniał Sasik, czyli Electric State braci Russo. $320 milionów. Ja cię kręcę. Jak bardzo trzeba było być zdesperowanym, żeby taką produkcję wypuścić, bo żeby to przynajmniej było widać, że ta kasa poszła, no ale mniejsza o większość. We środę kończymy już Dzieci Kukurydzy, bo jest to ostatnia część, potem zostaje tylko i wyłącznie odcinek z ciekawostkami, jak ta seria powstawała i potem wybraliście Cmentarz dla zwierząt, ale to oznacza, że będziecie, panie i panowie, mogli wybierać również nową serię, więc będę czekał na wasze propozycje. Sprawdzajcie w dziale oczywiście na YouTubie, mówię to do tych wszystkich, którzy oglądają to na Facebooku, Twitchu, Instagramie albo na TikToku. Więc będę zbierał propozycje wasze i te, które uzyskają najwięcej waszych polubień, najwięcej razy się będą powtarzały. Chyba 5 propozycji, wydaje mi się, YouTube pozwala wrzucić do ankiety i będą głosowane i przez tydzień będziecie głosowali, będziemy patrzeć, co się będzie, panie i panowie, działo i tak jak zawsze w przypadku kultowych horrorów, to właśnie wy decydujecie, a już przypomnę, że ponad 2 lata kultowe horrory już są z wami w waszych domach, telefonach, tabletach, telewizorach. Tak, już coraz więcej osób w ogóle ogląda kanał na telewizorze i co mnie martwi, bo z tą moją twarzą, no ale dobrze, może być jeszcze w ogóle z metalem w ryju, no ale życie, zdarza się.
jeden film do przyszłorocznych Złotych Malin odhaczony. Wiesz co, możliwe, że tak się będzie, bo no to jest produkcja duża, wiesz, no nazwisko te bracia Russo, też znani faceci, tym bardziej, że no za chwilę będą robić 2 części Avengerów, tak, tutaj już mają nadzorować jako producenci wykonawczy X-Menów, to się ma dziać, oni to wszystko oczywiście z ramienia Kevina Feige'ego, więc wcale mi się nie zdziwił. Ja co roku od bodajże 2 lat robię taką właśnie listę filmy nominowane do Oscara, według mnie, które będą, i nominowane do Złotych Malin. I możliwe, że po prostu umieszczę tam tę produkcję, bo nie jest to rzeczywiście świetne kino. No ja zawsze wam mówię, najlepiej obejrzyj sam, przekonaj się, ale po prostu są takie filmy, są takie seriale, których się nie da się oglądać i po prostu rzeczywiście chyba nie chcemy tego wszystkiego śledzić, bo jest źle albo bardzo źle, różnie, panie i panowie, może być. Za tydzień oczywiście, że widzimy się na żywo, jak najbardziej, bo musimy się widzieć, bo ja chcę, bo ja lubię, bo wiadomo jaka jest sytuacja. A w międzyczasie pewnie, że tak. Oglądajcie, bo będą shorty codziennie, bo tak rzeczywiście jest, będzie się dużo działo. W piątek będzie recenzja? Pewnie, że będzie recenzja, a nawet już wam powiem, co będzie w piątek. Zobaczę, co jest zapowiedziane na piątek. To będzie 23. Popatrzymy. No tak, są 2 produkcje. Zobaczę, którą mi się uda obejrzeć na czas. Jedną z nich to jest film pod tytułem Queer, a druga produkcja to jest The Alto King, Nights z Robertem De Niro. Zobaczę, którą z tych 2 produkcji uda mi się obejrzeć. Jeszcze jest to, prawda, film o Leroyu, no ale akurat chyba niekoniecznie rzeczywiście mam ochotę, bo jakoś straciłem do niego wiele, może nie tyle szacunku, co jakoś tak powiedzmy, nie darzę go tak wielką estymą, jak darzyłem go, zanim się zaczął bawić w politykę, panie i panowie. A z mojej strony to już wszystko. Krótko dzisiaj, co? Jakoś tak się akurat zebrało, że nie było zbyt wiele informacji ciekawych filmowych na Filmwebie, no ale tak to czasami, panie i panowie, bywa, że pies się topi, a łańcuch pływa, jak mawiali w kabarecie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Najlepszego z okazji Świętego Patryka i widzimy się na żywo za tydzień. Cześć.